I czy to jest dla Polski dobra wiadomość? I tak, i nie. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przeanalizować szanse Alicji Szemplińskiej na tegorocznej Eurowizji. Zanim zaczniemy, szybciutko przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. No i przejdźmy już do rzeczy i zacznijmy w ogóle od tego, co będę robić, o czym będę mówić i w jaki sposób. A mianowicie, moi drodzy, dzisiaj chciałabym przyjrzeć się szansom, jakie Alicja Szemplińska będzie miała w tym roku na Eurowizji w Wiedniu. I przede wszystkim chciałabym podejść do tego z różnych perspektyw, czyli nie tylko ze swojej subiektywnej, ale chciałabym bazować także na różnych danych oraz statystykach. Jeżeli słyszycie mojego miauczącego kotka w tle, to po prostu ona też chciałaby coś dodać. Przy czym, jeżeli oglądacie ten kanał, to pewnie wiecie, że ja mam jakąś swoją opinię na temat właśnie piosenki pod tytułem Pray. Natomiast to jest moja subiektywna opinia, czyli moje prywatne zdanie na temat tego utworu, a dzisiaj chciałabym podejść do tego tematu właśnie bardziej obiektywnie. Oczywiście moje subiektywne zdanie na pewno gdzieś się przewinie, pojawi, natomiast będę się starała na pewno zaznaczać tam, gdzie będzie coś moją subiektywną opinią, bo wiadomo, że tego typu analizy są zawsze obarczone jakimś ryzykiem błędu, jeżeli analizuje to osoba, która ma jakieś zdanie na jakiś temat, ale dzisiaj chciałabym w maksymalnym stopniu to moje prywatne zdanie odrzucić i skupić się właśnie na suchych faktach. Druga sprawa, kochani, jest taka, że nagrywając ten film mam pewną ograniczoną pulę informacji. Zarówno ja, jak i Wy, my wszyscy mamy pewną ograniczoną pulę informacji, no bo nie wiemy tak naprawdę najważniejszego, czyli tego, jak występ Alicji będzie w praktyce wyglądał na scenie, a będzie to potem miało kolosalny wpływ na wynik, jaki Alicja finalnie zrobi, bo jeżeli oglądacie Eurowizję, to na pewno wiecie, że praktycznie co roku są takie piosenki, którym nikt nie daje zbytnio szansy na awans, a potem okazuje się, że występ był tak dobry, że ten awans jednak miał miejsce. I w drugą stronę oczywiście też są piosenki, które nieraz są niemalże pewniakami do awansu, a okazuje się, że na żywo wyglądało to lub brzmiało źle i jednak tego awansu później nie ma. No ale dobra, bazując na tym, co już wiemy i danych, które realnie mamy, myślę, że przejdźmy do rzeczy. I zacznijmy od takiego wstępu do analizowania w ogóle jakichkolwiek szans czyichś na Eurowizji, czyli od notowań bookmacherów. Na moment, w którym nagrywam ten film, Alicja Szemplińska według bookmacherów jest na 11. miejscu w półfinale. No i co tu dużo mówić, to jest takie miejsce graniczne, które ewidentnie wskazuje na to, że Polska zarówno w tym finale może być, jak i może nie być, bo przeskoczyć z 11 na przykład na 10 czy 9 nie jest jakimś wielkim problemem. Tak samo jak przeskoczyć, nie wiem, z 10, 9, które jeszcze się kwalifikują, na 11, które już nie wchodzi do finału. Notowania bukmacherskie również mają to do siebie, że one nie są nieomylne, a zwłaszcza, że mówimy tutaj właśnie o takim miejscu granicznym. Dlatego na notowania bukmacherskie ja osobiście w tym momencie patrzyłabym jeszcze troszeczkę tak przez palce. I słuchajcie, ja Wam tutaj gdzieś wyświetlę na ekranie
Tak, w zeszłym roku o tej porze bukmacherzy przewidywali, że będzie wyglądała lista państw, które się zakwalifikują do finału, więc sami widzicie, że tutaj zdarzyły się pewne błędy, pomyłki, ale z drugiej strony bukmacherzy też nie biorą tych danych znikąd i tak samo ludzie, którzy obstawiają te zakłady, bo w zasadzie te kursy właśnie stąd się biorą, też obstawiają swoje typy z jakichś powodów. Natomiast teraz czas rozłożyć to trochę na czynniki pierwsze i zastanowić się nad tym, co Alicji będzie sprzyjało w maju, a co będzie jej przeszkadzało w tym, żeby właśnie do finału wejść. Zacznijmy od tego, że Polska jest w pierwszym półfinale i jest to moim zdaniem półfinał trudniejszy, przy czym nie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, tylko wystarczy spojrzeć na to, jakie kraje i jakie piosenki w tym półfinale razem z Polską będą uczestniczyć i ewidentnie widać, że jest to półfinał naszpikowany państwami, których propozycje są bardzo wysoko oceniane i takich, które najprawdopodobniej, potencjalnie będą miały spore szanse na to, żeby zająć bardzo wysokie miejsca w ogóle w finale na całej Eurowizji. I mamy tam również bardzo dużo tak zwanych pewniaków, czyli takich państw, które niemalże na pewno do tego finału się zakwalifikują. I naprawdę tych pewniaków jest tam wyjątkowo dużo, bo mniej więcej około 7, a może nawet 8, a awansować może tylko 10 państw. Ponieważ mamy tam takie państwa jak na przykład Mołdawia, Szwecja, Grecja, Finlandia, niestety również Izrael. To są wszystko państwa, których w finale możemy być absolutnie pewni. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby któryś z tych krajów rzeczywiście nie wszedł do finału. I dodatkowo mamy tutaj także pewną ciekawą sytuację, która mocno osłabi pewne państwa, ponieważ, słuchajcie, wszystkie kraje byłej Jugosławii, które nadal biorą udział w Eurowizji, zostały właśnie umieszczone w tym pierwszym półfinale, ponieważ mamy tam Serbię, Czarnogórę oraz Chorwację i to są państwa, które z dużą dozą prawdopodobieństwa przydzielą sobie sporą ilość punktów. Prócz tego Serbia i Chorwacja mają również bardzo mocne obiektywnie piosenki, czyli takie, które z pewnością zrobią wrażenie na telewidzach, a prawdopodobnie być może także na jury. I te państwa również możemy uznać za pewne awansu do finału, a nawet ta Czarnogóra może tutaj potencjalnie namieszać, bo z pewnością czyjeś punkty, że tak powiem, przygarnie. Więc to jest 7-8 państw, które niemalże na pewno do finału wejdą. I zostają 2 wolne miejsca tak naprawdę, a to wcale nie jest tak, że piosenki, których nie wymieniłam, to są same słabe jakieś utwory, bo wśród nich są także piosenki, które mogą się spodobać, więc już samo to sprawia, że Alicji będzie niesłychanie ciężko przebić się przez tak ciężką stawkę. Natomiast kolejną kwestią, którą poruszę, jest diaspora, a właściwie to jej brak, bo to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, czy diaspora realnie może kogoś przepchnąć do finału. Moje prywatne zdanie jest takie, że raczej diaspora sama w sobie do finału nikogo tak typowo nie przepchnie, ale może bardzo pomóc, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś właśnie jest tak na granicy awansu albo braku awansu, bo realnie te kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt punktów, może pomóc, w zależności oczywiście od tego, jak dużą dany kraj ma diasporę poza swoimi granicami. Natomiast do brzegu Polska, jeżeli chodzi o kwestię diaspory, jest w sytuacji niemalże beznadziejnej i tutaj musimy powrócić do faktu, że kilka państw wycofało się w tym roku z Eurowizji i wśród tych państw były również takie, w których polska diaspora jest wyjątkowo liczna.
Na przykład Holandia, Irlandia, Islandia. Jeżeli chodzi o Islandię, to tam jest w ogóle największy odsetek Polaków wśród wszystkich migrantów, więc to są kraje, które realnie mogłyby nas trochę zasilić tymi punktami, ale tego nie zrobią, ponieważ w tym roku nie startują. Dodatkowo te kraje, w których jeszcze ta polska diaspora jest dosyć liczna, przeważnie nie są w naszym półfinale. Tutaj gdzieś Wam wyświetlę statystycznie, od których państw Polska na Eurowizji dostaje najwięcej punktów. I tutaj tak naprawdę, tak jak widzicie, możemy liczyć wyłącznie na wsparcie z Niemiec, bo pozostałe kraje, tak jak widzicie, to są państwa, które albo się wycofały, albo nie głosują w naszym półfinale. Przy czym na upartego moglibyśmy powiedzieć, że na przykład mamy Szwecję, w której też Polacy mieszkają. Natomiast po pierwsze, to nie jest aż tak liczna diaspora, która mogłaby nas realnie wesprzeć punktami, a po drugie w Szwecji zainteresowanie Eurowizją jest na tyle duże, że żeby diaspora realnie przebiła się swoimi punktami przez wszystkich statystycznych, zwykłych mieszkańców tego kraju, no to ciężko, więc to jest kolejna rzecz, która no niestety przeszkodzi i to mocno Alicji Szemplińskiej w Wiedniu. Ale zastanówmy się, czy jest coś takiego, co Alicji będzie sprzyjało. I owszem, jest coś takiego, a mianowicie running order, czyli ustawienie piosenek, która będzie po której, w jakiej kolejności będą te występy pokazywane. I to jest akurat miejsce, w którym Polsce, tak kolokwialnie mówiąc, się przyfarciło, ponieważ po pierwsze Alicja Szemplińska wystąpi w drugiej połowie półfinału i to na przedostatniej pozycji, a nie od dziś wiadomo, że to jest dosyć korzystny slot, chociażby z takiego względu, że jest się na sam koniec, jest się najlepiej zapamiętanym. Wspomnienie o takich piosenkach pod koniec, no wolniej jednak troszkę blaknie, no bo wiadomo, że jeżeli występuje się gdzieś tam na początku, wcześnie, no to po sobie ma się jeszcze kilkanaście innych występów, które mogą sprawić, że te propozycje początkowe zostaną po prostu zapomniane, zwłaszcza jeżeli nie były jakieś takie bardzo wow. Dodatkowo Prey zostało ustawione tak, że przed sobą i po sobie ma dwie różne, zupełnie odmienne piosenki. I to są trzy zupełnie różne gatunkowo utwory, dzięki czemu każdy z nich coś tam zyska. Jedyny minus dla Alicji, jaki tutaj osobiście widzę, to jest to, że po niej będzie zespół Lawina z Serbii, a ich piosenka pod tytułem Kraj mene jest bardzo absorbująca, wyróżniająca się, mocna, więc z pewnością Serbowie skupią na sobie dużą część uwagi. Natomiast zarówno Alicja Szemplińska, jak i zespół Lawina będą celowali w inne grupy docelowe, czyli realnie nie zabiorą sobie aż tylu głosów, jak mogłyby, gdyby to był na przykład ten sam gatunek muzyki, ale tak czy siak Polska została ulokowana w miejscu korzystnym dla siebie i to jest nie do podważenia, słuchajcie. Kolejną kwestią, która będzie zdecydowanie sprzyjała Alicji, jest to, że jej piosenka jest, no powiedzmy, jedyną w swoim rodzaju, ponieważ Prey to jest utwór z gatunku R&B i drugiego takiego nie ma w tym roku w tej stawce na Eurowizji, co potencjalnie sprawi, że będzie ona lepiej zapamiętana. I tutaj nie lejąc już zbędnie zbyt dużo wody, jest to coś, co Alicji z pewnością pomoże, no bo na logikę to jest zawsze plus, jeżeli ma się taki utwór, jakiego nie ma nikt inny, bo można wtedy celować do specyficznej grupy odbiorców i ta grupa odbiorców nie będzie wtedy rozproszona pomiędzy kilka utworów, tylko będzie miała jeden. Natomiast cały czas mówimy o televotingu, czyli o głosujących telewidzach. No a jest jeszcze coś takiego jak jury, które wróciło w tym roku do półfinałów i będzie półfinałowe propozycje również oceniało. W zeszłym roku decydował o awansach sam televoting, w tym roku jest zmiana. Wracamy do tego, co było kiedyś, przedtem, i jury również będzie przydzielało swoje punkty w półfinałach. I czy to jest dla Polski dobra wiadomość? I tak,
i nie. To, co jak wiemy jest dużym atutem Alicji Szemplińskiej, to jej bardzo, bardzo dobry wokal i w teorii to jest coś, co powinno się jury podobać, bo takie aspekty techniczne jak na przykład właśnie bardzo mocny wokal to jest coś, co jury powinno chętnie punktować, ale ostatnie lata pokazują nam, że Polska nie ma szczęścia u jurorów i to bez względu na to, czy wysyłaliśmy kogoś, kto bardzo, bardzo mocno i dobrze śpiewa, czy kogoś, kto śpiewa po prostu poprawnie. Oczywiście panel jurorski co roku się zmienia, czyli to nie będą ci sami ludzie, którzy byli w ostatnich latach. Natomiast pomimo, że to jury zmienia się co roku, to z jakiegoś powodu Polska po prostu nie dostaje zbyt wielu punktów od jurorów. Ona mi tutaj bardzo miauczała. Więc pytanie brzmi, czy możemy na to liczyć w tym roku? Myślę, że nie ma co się zbytnio nastawiać, no bo ten wzorzec statystyczny raczej pokazuje nam, że nie ma co się spodziewać cudów. Ale okej, to były fakty, to były dane, a teraz myślę, że czas, żebym przeszła do swojej subiektywnej opinii, przy czym będzie to opinia w dużej mierze właśnie o szansach Polski na tegorocznej Eurowizji, ponieważ jeżeli oglądacie filmy na moim kanale, no to pewnie widzieliście na przykład moją reakcję na Prey, czy ostatni film z tier listą. Ja tam mówiłam, że Prey to jest utwór, który nie podoba mi się, szczerze mówiąc. To jest moje subiektywne, prywatne zdanie, do którego mam prawo, co nie zmienia faktu, że jest sporo piosenek, które na przykład osobiście mi się nie podobają, ale jednak wiem, że szanse mają. Tak samo jak w drugą stronę są piosenki, które na przykład lubię, ale wiem, że mają marne szanse na jakikolwiek dobry rezultat. I tutaj w tej sekcji z moją subiektywną opinią powtórzę w dużej mierze to, co powiedziałam w reakcji na Prey, ponieważ w Wiedniu każdy będzie miał 3 minuty na to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby zostać zapamiętanym i żeby sprawić, że taki widz, który będzie sobie Eurowizję oglądał, stwierdzi, że chce wysłać na to właśnie SMS-a, a żeby takiego telewidza poruszyć, trzeba poruszyć niejako jego emocje. I do takiego widza oczywiście można przemówić na różne sposoby, bo można wzbudzić jego emocje jakąś bardzo mocną balladą, czy jakimś takim wyjątkowym show, czy czymś, co będzie szokujące, dziwne. Natomiast słuchajcie, fakt moim zdaniem jest taki, że gatunek jest gatunkowi pod tym względem nierówny, bo są takie style, gatunki właśnie muzyczne, które z zasady będą tych emocji więcej wzbudzały i takie, które będą bardziej uniwersalne, takie, które będą troszkę mniej wzbudzały tych emocji. I osobiście wydaje mi się, że Prey może się wielu osobom podobać, tylko pytanie, ilu osobom spodoba się na tyle, że będą chciały wysłać na to SMS-a, bo sama w sobie ta piosenka moim zdaniem nie zwraca na siebie bardzo dużej uwagi. Bo nawet jeżeli ona jest odbierana jako spoko piosenka, fajna piosenka, to właśnie to powinno być coś więcej jednak, bo cała Eurowizja to jest show o niesamowitej intensywności i żeby wśród tego natłoku intensywności zwrócić na siebie uwagę, no to trzeba jakoś tę intensywność jeszcze podbić, czy to piosenką, czy to występem. I oczywiście, że każdy gatunek muzyki wzbudza jakieś emocje w nas, jako słuchaczach. Natomiast z założenia nie każdy gatunek będzie w stanie to zrobić w 3 minuty i w takiej intensywności, jaka tutaj będzie potrzebna. Dodatkowo problem, jaki ja tutaj osobiście wyczuwam, to może być problem z występem i z tym, jak to wizualnie będzie przedstawione na scenie, bo nie wiemy jeszcze, jak ten występ będzie wyglądał. Może akurat będzie wow, może akurat będzie świetny. Pod kątem wokalnym oczywiście świetny będzie praktycznie na pewno, ale mówię tutaj tak czysto o wizualnych aspektach, o ujęciach z kamer, o całej scenografii, o wizualizacjach itd., itd. I to ma naprawdę wpływ na to, jak później taki
taki występ odbieramy, a jednocześnie jest to coś, co często Polsce nie wychodzi i oczywiście, że nie wiemy, czy tak będzie w tym roku. Może akurat nie. W zeszłym roku na przykład Justyna Steczkowska na scenie zaprezentowała się świetnie, zarówno wokalnie, jak i wizualnie. Natomiast nawet w samych ostatnich latach, Polska miała różne swoje takie momenty, w których średnio to wyglądało często. Więc pytanie, czy w tym roku Polska w tej kwestii podoła, bo wydaje mi się, że Pray samo w sobie to jest utwór, który jest dosyć ciężko pokazać na scenie, bo on nie może być ani zbyt dynamiczny, ani zbyt statyczny. Dlatego mam pewne podstawy, żeby nastawiać się na to, że może być różnie, a pamiętajmy, że sam wokal niestety nie wystarczy. I żeby była jasność, i ja naprawdę nie życzę Alicji źle, ona mi niczego nie zrobiła, jest artystką, którą należy docenić i warto docenić, bo jest to osoba bardzo utalentowana. Nie neguję tego, nie podważam tego, to jest coś, co ja sama słyszę. Natomiast, żeby być wobec Was uczciwa, przytoczyłam Wam pewne statystyki, różne dane, przeanalizowałam to, podzieliłam się także moimi subiektywnymi przemyśleniami i obraz, jaki mi się w głowie osobiście rysuje, kiedy myślę o szansach tegorocznych Polski na Eurowizji, to jest dosyć pesymistyczny obraz i nawet nie mówię tutaj o moich subiektywnych odczuciach, tylko bardziej nawet o tych statystykach i o tych danych. Dlatego gdybym miała się podjąć przewidywania w tym momencie, czy Polska do finału wejdzie, czy nie, to moim zdaniem niestety w tym roku Polski w finale zabraknie. Chciałabym się mylić, ponieważ Alicja zasługuje na to, żeby być doceniona. Mimo wszystko życzę jej bardzo dużo szczęścia i przede wszystkim powodzenia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, jak uważacie, czy Polska awansuje do finału w tym roku, czy nie. Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.